tym roku minie 35 lat, jak mieszkam we Włoszech, a dokładnie w Rzymie. Przyleciałam tutaj prosto z Warszawy, a pochodzę z województwa szczecińskiego. Wyszłam, kochani, z kościoła. Dzisiaj jest 22 maj 2024 rok. Jest to dzień bardzo taki ważny dla Włoszech, dla świata Kościoła, bo dzisiaj jest święto świętej Rity, 22 maj. 22 maja święta Rita zmarła i symbolem tej świętej Rity są między innymi róże. Róże, dlaczego róże, to ja już Wam powiem, dlatego że w dniu jej śmierci róże zakwitły w ogrodzie jej rodziców, a było zimno, rodzice mieszkali w górach i to było niemożliwe, żeby róże wśród śniegu zakwitły. A róże i w ogóle święta Rita jest od spraw takich beznadziejnych, także warto się do świętej Rity modlić, ale nie o tym dzisiaj rozmowa. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać na temat tego, jak to było, jak ja tu przyleciałam z Polski do Włoch w 1989 roku i co mnie tutaj zaskoczyło. Przejdę się z Wami z tyłu tutaj za zamek, bo ja znajdowałam się przed chwilą na terenie Borgo di Ostia Antica. Mieszkam w Ostii Antycznej. Ostia Antyczna jest częścią Rzymu, jest dzielnicą i stanę tam gdzieś w jakimś takim ciekawym miejscu, żeby nie było dużo szumu i z Wami porozmawiam. Rzucę Wam okiem na Borgo, tak tu wygląda, kilka jest uliczek, to jest ten zamek. Zamek jest z XV wieku pod nazwą Juliusza II. Tutaj mamy główną ulicę Viale dei Romagnoli, przepraszam bardzo. Jeszcze Wam tutaj nagram. Borgo di Ostia Antica, Castello di Giulio II, Chiesa di Santa Aura. Jutro zaczyna się u nas też odpust świętej Aury. No i co? Idziemy za ten zamek i będę z Wami rozmawiać na temat, co mnie zauroczyło i co mnie zaskoczyło w Rzymie, we Włoszech, no bo ja prosto do Rzymu tutaj przyleciałam. Jeszcze Wam nagram, jak wygląda dziś tutaj ta ulica Viale dei Romagnoli, jak tutaj wygląda, tak to wygląda i zamek Wam nagram z boku, jak teraz będę przechodzić. Tam u góry jakieś prace są, ja nagrywałam wczoraj film, podlinkuję Wam ten film, który Wam nagrałam na temat odgradzania kuchni, no to Wam podlinkuję, to zobaczycie, jak jest na szczycie zamku. Ja dzisiaj nie będę wchodzić na zamek, bo nawet ze sobą nie wzięłam tego rocznego biletu, bo ja mam taki roczny bilet, żeby wchodzić do parku archeologicznego albo żeby iść zwiedzić zamek. To ja już nic nie muszę płacić, tylko pokazuję ten bilet. Wiecie co, chyba zmienię trasę, pójdę w stronę tego parku archeologicznego. Tam jest taka maszyna do kawy. Ja sobie wypiję kawę, stanę z boku i z Wami porozmawiam. Przy okazji Wam pokażę, jak jest wejście do parku archeologicznego. Przechodzę przez pasy, kochani, i zobaczcie, że tutaj jest wszystko w jednym miejscu. Tu mamy wejście do parku archeologicznego, tu mamy ulicę, a tu mamy naprzeciwko zamek. Wystarczy obejść, pójść tam, wejść na teren Borgo di Ostia Antica i sobie wejść na zamek i zwiedzić, bo na tym samym bilecie zwiedzamy. Poza tym to Borgo, czyli osada inaczej po polsku, jest tak słynna, że tutaj często przyjeżdżają różne ekipy filmowe i nagrywają filmy. Ostatnio nagrywali 2 filmy. Tak to wygląda. Dobra, no to ja wchodzę. I teraz Wam jeszcze pokażę tutaj.
Jak ktoś tutaj przyjedzie zwiedzać park archeologiczny, to nie ma żadnej strzałki, że jest darmowy parking. Dlatego warto wjechać i zaparkować sobie tutaj samochód. Nie musicie parkować samochodu na ulicy, tak jak niektórzy tutaj sobie zaparkowali, tylko po prostu wjeżdżacie sobie tutaj i parkujecie. Wystarczy przyjechać wcześniej z rana i zaparkować, bo później, no to wiadomo, przyjeżdża full autokarów i tak to wygląda, że widzę, że dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo. Nie wzięłam dzisiaj statywu z sobą, bo nie myślałam, żeby nagrywać ten film, ale jak wyszłam z kościoła, to takie właśnie nasunęły mi się myśli, że nagram wam ten film, bo jest was bardzo dużo, już 23 000 subskrybentów, a moją historię opowiadałam, jak nie miałam nawet 1000 osób, więc nawet nie wiem, czy ktoś znajdzie ten mój filmik, który nagrywałam, pokazywałam zdjęcia, opowiadałam, jak wyemigrowałam do Włoch i tak dalej. Teraz postaram się wam w kilku słowach, tam nie wiem, no w kilkunastu minutach opowiedzieć moje pierwsze wrażenia i w ogóle z perspektywy 35 lat, jak mi się żyje we Włoszech, w Rzymie. No zobaczcie, ile jest tych autokarów full, nawet, ojejku, nawet 2 autokary stoją tutaj. Idziemy prosto do właśnie wejścia na teren parku archeologicznego, ale ja, tak jak wcześniej powiedziałam, nie mam tej wejściówki dzisiaj, więc tylko dojdę tam do tych kas i wezmę sobie tą kawusię i zaczynamy fajną rozmowę. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam cię serdecznie do zostania na tym kanale. Tutaj są fajne przepisy. Ja przez ostatnie 5 lat nagrałam ponad 1000 filmów, w tym koło 1000 przepisów. No i oczywiście bardzo bym cię prosiła, żebyś wsparł mój kanał. Moje 2 kanały nowe w języku angielskim są, ale przepisy się ukazują w języku polskim. Więc linki na te kanały zostawię ci tutaj w opisie tego filmu. Zrób dobry uczynek. To będzie coś wspaniałego dla mnie. Zasubskrybuj, zobacz, jakie tam pokazuję przepisy. Jak wejdziesz na jakiś przepis, to zostaw łapkę w górę, no i jakąś emotinkę w komentarzu. Jeszcze pokażę wam z tej perspektywy ten parking. Tutaj stoi taka budka, ale nikt tam w tej budce nie siedzi, także mówię wam, nie płaci się za parkowanie tutaj tych samochodów. Poza tym na terenie tego parkingu, co tutaj się znajduje na terenie parku archeologicznego, są kamerki, więc to jest jakby, można powiedzieć, strzeżone. Teraz zmieniłam obraz, żebyście zobaczyli, jak dużo samochodów. Samochody widzę mają tutaj, jak patrzę, rejestracje włoskie. Autokary nie wiem, bo nie przechodziłam tam. O, tak to wygląda. A tu mamy piękne drzewa. Włożę 1 euro. I co sobie wybiorę? Słuchajcie, wybiorę sobie cappuccino. Bardzo dobre, już parę razy wzięłam. Firma kawy to jest Lavazza. Ale nie wiem, czy mi wyjdzie. A, nie wyszło. A, bo nie jest zaznaczone, że można wziąć, bo chyba nie ma mleka. No to weźmiemy Caffè Lungo. Zobaczymy, czy wyjdzie. O, wyszło. No to widzicie, jak nie ma zaznaczonego, że jest cappuccino, to znaczy, że nie ma. Bo musi być tak zaznaczone na niebiesko. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Caffè Lungo wziąłam, czyli dużą kawę. Widocznie mleka nie ma. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że wkładałam tutaj 10 euro i też mnie nie przejmowało i byłam zdesperowana, bo nie mogłam znaleźć żadnej monety. W końcu znalazłam to 1 euro. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda Caffè Lungo, czyli duża kawa, to zobaczcie. To jest taki kubeczek, no tak ja wiem, może mieć 10 cm, ale to nie jest taki duży kubek jak na picie 200 ml, tylko tutaj może być w tym kubku 50 ml i zobaczę, że w tym kubeczku jest trochę kawy. Trochę. Jak jest normalne espresso, to jeszcze mniej niż tutaj. Mam nadzieję, że jest cukier. Zaraz wam powiem, jak smakuje. Ok.
momentu. Wiecie co, że jest bardzo pyszna. W barze, w którym piję kawę, jest pyszna, ale jest innej firmy kawa, a to jest kawa firmy Lavazza i to jest bardzo znana firma na świecie, dobrze palą kawę i jest przepyszna. 2 łyki i kawy nie ma. Tam są kasy, ja stamtąd przyszłam i tutaj na tym mureczku sobie usiądę. Wypiłam moją kawę, róże moje leżą i będzie mi fajnie tak siedzieć i z Wami rozmawiać. No, oczywiście trochę wstanę i pochodzę. A tu jest właśnie to główne wejście do parku archeologicznego. W Rzymie wylądowałam 27 lipca 1989 roku. Słuchajcie, jakiś motorek przyjechał, będę musiała się przestawić, albo on może, zgasł. Dobra, całe szczęście, że wyłączył ten motor, ale tu znowu jakaś pani rozmawia. Wiecie co, chyba się przeniosę w inne miejsce, żebym nie miała za dużego szumu, bo będziecie mnie źle słyszeć. No tu pan z panią i z pieskiem przyjechali sobie na motorze, zostawią i pewno pójdą zwiedzać. Jeszcze Wam pokażę, jakie jest wejście. Tędy wjeżdżają samochody, które jadą w stronę muzeum. Osoby, które pracują tutaj, to tędy wjeżdżają i też taki minibusik. Tutaj mamy miejsce dla policji włoskiej. 2 flagi są, włoska i Unii Europejskiej. Tutaj jakby ktoś chciał, to też może sobie nabrać wody, bo z tej fontanki leci woda. Ja jestem teraz zajęta, bo mam w ręku kubek i róże i nie mogę Wam pokazać, że to działa. No dobra, pójdę w któreś miejsce, wyrzucę ten kubek tam, gdzie się wyrzuca i sobie porozmawiamy. Jeszcze Wam pokażę, że teraz przygotowali takie przejścia automatyczne, ale jeszcze nie są, nie działają te przejścia, ale myślę, że wkrótce zaczną działać. Gdzie wyrzucimy taki kubek? Kubek jest papierowy, więc wyrzucę tutaj, gdzie jest ten papier. Ok, o i poleciał. Ok, dobra, idziemy. Idziemy w ciekawe miejsce, stanąć, żeby nikt nie rozmawiał, tylko będziemy mieć taki piękny śpiew ptaków. Tak wygląda minibusik, który można wziąć i zwiedzić sobie park archeologiczny, bo park archeologiczny jest bardzo duży, ma 120 hektarów. Żeby wziąć taki minibusik, to płacimy 5 euro. Więcej do biletu. Bilet normalnie kosztuje 18 euro. Studenci do 24 roku życia płacą chyba tylko 2 euro. Coś takiego, ale za okazaniem legitymacji. Co takiego mnie zaskoczyło, jak przyleciałam tutaj do Rzymu w 1989 roku. Może niektórzy z Was, którzy mnie teraz oglądają, jeszcze się nie urodzili. 35 lat temu. Dużo rzeczy mnie zaskoczyło. Przede wszystkim straszny szum. Ja prosto z lotniska z Fiumicina taką kolejką naziemną dojechałam do Rzymu i wysiadłam na stacji Termini. Normalnym takim pociągiem, bo takie pociągi do dzisiaj jeżdżą. Ten szum, ten hałas, to wszystko, no nie macie pojęcia. To było takie dla mnie zaskoczenie i takie duże miasto. No w życiu takiego dużego miasta nie widziałam. No Warszawa jest duża, ale no inne odczucia były, jak pojechałam do Warszawy, a inne odczucia, jak wysiadłam na lotnisku i pojechałam do... Stanęłam tutaj w cieniu, bo wiecie co, słonko zaczyna razić i ten obraz będzie taki nieciekawy. Oprócz tego dużego szumu, który mnie zaskoczył w Rzymie, to cóż jeszcze mnie zaskoczyło w Rzymie i zauroczyło? Piękne budynki. Te budynki są przecudowne, stare budynki, ulice, wąskie uliczki. W centrum historycznym Rzymu wychodzi się z domu prosto na ulicę, nie ma chodników. Po prostu to było dla mnie szok. Oczywiście główna ulica, taka, która przechodzi od
Piazza Wenecja, od Placu Weneckiego do Piazza del Popolo, no to ma chodniki, ale jak wchodzimy w te małe uliczki, żeby dojść do Panteonu czy do Piazza Navona, no to niesamowite. Byłam zaszokowana tym. Cóż jeszcze? Zobaczyłam prawdziwe pizzerie po włosku. Zasmakowałam wspaniałej pizzy. To było niesamowite, smak pizzy. W Polsce, jak mieszkałam w Szczecinie i studiowałam, a mieszkałam na Niebuszewie, to tam niedaleko mojego budynku, gdzie ja wynajmowałam pokoik, później przeniosłam się do Akademika na ulicę Piastów, to muszę wam powiedzieć, że był taki butik, gdzie sprzedawali zapiekanki i zawsze się zajadałam tymi zapiekankami z pieczarkami i serem, to były moje ulubione, ale nigdy nie zajadałam się pizzą, a tutaj spróbowałam prawdziwej pizzy i to mnie też zaskoczyło, że ta pizza jest taka różnorodna i pizzę sprzedawali i sprzedają do dzisiaj krojoną, czyli wchodzisz do pizzerii, kupujesz pizzę na wagę, ukroją ci tyle ile chcesz, zawiną ci w papier, bierzesz, idziesz ulicą, jesz pizzę. No i właśnie związane to jest też z tą pizzą, że zauważyłam, że ludzie ubrani w garniturach, kobiety pięknie ubrane, mają w ręku pizzę. I zrozumiałam, że one jedzą, mają siestę, wyszły kupić sobie pizzę i wracają do biura, bo też spotkałam się z tym, że jest tu siesta. W ogóle nie znałam tego słowa siesta, nie wiedziałam, co to jest siesta. Dopiero tutaj poznałam, co to jest siesta, dlaczego mają tą siestę. Siesta, czyli taka pauza i odpoczynek, a w biurze mają też pauzę na obiad, godzinną pauzę. Biura są wtedy zamknięte i nikt nie może nic załatwić. Następna rzecz, która mnie zaskoczyła tutaj, to jak poszłam do pracy, a pierwsza moja praca była opiekunka 2 starszych osób, że oni pastują podłogi. Podłogi były tam, gdzie ja mieszkałam, marmurowe, pastują i taką maszyną się jeździło po tej podłodze i trzeba było ją tam pięknie wypucować i one były takie błyszczące, śliskie, że jak miałam takie kapcie, to od razu upadałam jak worek. Przechodzę tutaj koło takiej pizzerii, restauracji, można sobie coś zjeść, jak przyjedziecie tutaj do Ostii Antycznej. No i to jest taka droga, która prowadzi od stacji do naszego parku archeologicznego. Kochani, wejdę tędy i będę szła w stronę zamku, później pójdę zrobić małe zakupy i zakończę rozmowę. A tutaj w parku stanę gdzieś tam z tyłu tego zamku i porozmawiamy. Tam są budynki, jakiś pan kosi trawę, ale mam nadzieję, że nam nie będzie zagłuszał nagrywania. Pełno jest tutaj takich, wiecie, kamieni starożytnych Rzymian, bo tutaj, jak wiecie, miasto Ostia antyczna powstała w IV wieku. Tutaj był port, który zaopatrywał Rzym w żywność. Także port powstał przy ujściu rzeki Tybr, dlatego się nazywa Ostia, bo ostium po łacinie to inaczej usta rzeki, tak można powiedzieć. No, teraz jeszcze wam pokażę, jak wygląda zamek. Są drzewa, więc tak nie bardzo. I tam u góry są właśnie prace. No, będziecie słyszeć te szumy, no ale trudno. Przyszłam tutaj nagrywać z dala od ulicy, a tutaj szumy z ogródka. No dobrze. Wracając do tego, co mnie jeszcze zauroczyło i zaskoczyło we Włoszech. Czyli w Rzymie, no bo ja jak przyleciałam, to cały czas zamieszkałam w Rzymie i dopóki nie poznałam mojego męża, to ja mieszkałam w Rzymie. Później poznałam mojego męża z Ostii, przeprowadziłam się z Rzymu do Ostii, ale to był już rok 2002. A tak to mieszkałam w różnych dzielnicach Rzymu, w bardzo fajnych dzielnicach. No i co jeszcze wam powiem? Po prostu w centrum Rzymu, oprócz tego, że takie piękne sklepy, dużo takich, wiecie,
modnych rzeczy, ten szum, te zapachy z restauracji, dużo śmieci. Śmieci ludzie zaśmiecają do dzisiaj centrum Rzymu, dzięki Bogu sprzątają. Ale to mnie jeszcze zaskoczyło, że widziałam często samochody, które jechały i wyczepywały popielniczki, no tak przez okno, no to albo wyrzucali duże śmieci, więc to było dla mnie szokujące, że oni tak wyrzucają te śmieci na ulicę. Jeżeli chodzi o ubiór, to Włoszki bardzo ładnie się ubierają i ja po kilku miesiącach pracy jako opiekunka trafiłam do restauracji przy Schodach Hiszpańskich. Często Wam na różnych filmikach mówiłam, ale jest dużo nowych osób, więc powiem, że pracowałam w restauracji przy Schodach Hiszpańskich. Restauracja się nazywa Settimio all'Arancio, na Via dell'Arancio, do dzisiaj istnieje. No i pracowałam jeszcze w 2 ich restauracjach. I co? Przychodziła cała śmietanka rzymska do tej restauracji, arystokracja rzymska. I to mnie zauroczyło, że te kobiety takie, takim, no już w podeszłym wieku, ale tak pięknie ubrane, tak pięknie wymalowane, tak pięknie zrobione włosy. I taka różnica między Włoszką a Polką, że kobiety tutaj, które mają nawet 70 lat, mają długie włosy. Potrafią je tak utrzymać w takim ładzie i w takim kolorze, że nawet jest im pięknie w tych długich włosach. Natomiast w Polsce jest moda do dzisiaj, że już w pewnym wieku kobiety idą na łatwiznę, obcinają te włosy i mają krótkie włosy. Albo wygodnie, bo uczesać, bo to. A jednak ten włos, jak jest dłuższy, to można się jakoś różnie uczesać. Też według mnie takie mam ja zdanie. Ja też mam prawie teraz 60 lat i mam dłuższe włosy i nie obcinam na krótkie, chociaż był taki okres, że miałam krótkie włosy. Wyszło bardziej słonko i tak świeci na mnie, ale to nic, to dobrze, opalę się. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć na przestrzeni tych 35 lat? Pokochałam to miasto, zwiedziłam bardzo dużo zabytków, muzeów, chodziłam na różne wystawy, zobaczyłam piękne wille. Jest na przykład willa Pamfilia tutaj na ulicy Via del Corso w stronę Piazza del Popolo. Warto wejść i zobaczyć. Zobaczyłam komnaty bogatych ludzi, całe te ich wnętrza. W życiu takich rzeczy nie widziałam. No i oczywiście pierwsze co, za pierwsze zarobione pieniądze pojechałam na Watykan, poszłam na kopułę, zobaczyłam Rzym z góry, także piękne widoki. Może mam w telefonie jakieś fotki z Rzymu z góry, bo w tamtym roku była u mnie rodzina i też z nimi byłam na tej kopule. Ja już tam dobrych chyba 7 czy 8 razy byłam na kopule, więc wstawię Wam. Poza tym poszłam do Muzeum Watykańskiego. Muzeum jest przecudne. Chodziłam tam kilka godzin, zwiedziłam także w Muzeum Watykańskim też byłam kilka razy i teraz też byłam w tamtym roku. Także to było dla mnie szokujące, jakie ja zobaczyłam arcydzieła tej ziemi. Jak zaczęłam pracę w restauracji, a zaczęłam w 1990 roku, a zakończyłam w 2002 roku, z tam małą przerwą, miałam tam roczną przerwę, sprawy zdrowotne, ale to wszystko się wyprostowało. To muszę Wam powiedzieć, że co mnie zaskoczyło w pracy w restauracji, byłam kelnerką. Oczywiście dzięki tej pracy poznałam i język włoski, i zwyczaje włoskie, i kulturę, i jedzenie.
To mnie zaskoczyło, że po pierwsze kelnerka musiała wszystko robić, musiała sprzątać tu i tam, nie było sprzątaczki, a ja miałam takie wyobrażenie o kelnerce, że kelnerka to przychodzi, ubiera się elegancko i obsługuje ludzi, bierze zamówienie, idzie do kuchni i robi zamówienie. Natomiast nie, tam trzeba było wszystko robić, więc ja pierwsze dni to płakałam, bo kazali mi sprzątać kibelki i bez rękawiczek, więc ja się rozpłakałam i powiedziałam, że jak mi nie kupią rękawiczek, to ja nawet do tego kibla nie wejdę. Później zapomniałam o tym, ale później jak parę razy tam byłam i wspominałam moje pierwsze dni w restauracji, to świętej pamięci Delia mówiła: Ewa, ja pamiętam, jak ty przyszłaś, jak ty płakałaś. Rzeczywiście bardzo dużo płakałam, bo byłam przerażona. 3 miesiące pracowałam jako pomoc w kuchni, robiłam tam różne deserki, wydawałam te deserki, pomagałam w przygotowaniu warzyw, obróbce warzyw, a po 3 miesiącach, jak już się trochę obyłam z tą pracą w restauracji, wyrzucili mnie na salę i musiałam obsługiwać ludzi. No i wtedy zaczęłam się uczyć języka, trafiłam do szkoły języka włoskiego przy Piazza Firenze w Rzymie. Do tej pory istnieje ta szkoła dla cudzoziemców, to jest Instytut Języka Włoskiego. Skończyłam 4 kursy, 4 stopnie tego języka i po prostu poznałam i zasadę pisowni i mówienia. A jeszcze wracając do edukacji, to jak na początku powiedziałam, byłam studentką, jak tutaj przyjechałam, ale miałam marzenie skończyć studia. A gdzie, to nie wiedziałam, jak życie mi się ułoży. A życie mi się tak ułożyło, że poznałam męża Włocha, wyszłam za mąż, już przestałam pracować w restauracji i no i po prostu zapisałam się na studia i skończyłam tu pełne studia, kierunek polityczny. Zdałam też egzamin państwowy i jestem panią magister. I marzenie... moje się spełniły. Oczywiście nie było tak łatwo skończyć studia, bo musiałam zdać 40 egzaminów. Większość egzaminów było ustnych, a tylko 2 egzaminy były pisemne. Statystyka i jeszcze jakiś tam. Także wiecie, no po prostu takie to jest życie tutaj. Nie każdy, jak wyemigruje za granicę, ma taką okazję, żeby skończyć studia, czy zakończyć swoją edukację, czy rozwijać się w jakimś kierunku. Wiele osób poświęca swój czas, swoje życie na rozwój swoich dzieci. Kto nie widział drzewa oliwnego, to już Wam pokazuję. Tak wygląda drzewo oliwne. Zaczyna kwitnąć. Jeszcze nie ma oliwek. Drzewo oliwne zaczyna owocować w 7. roku swojego życia, więc to drzewko, no jak ja tu przyjechałam mieszkać do Osji Antycznej, a przyjechałam mieszkać tu w 2021 roku, to drzewko było małe, no i w tamtym roku widziałam małe oliwki, chyba nawet gdzieś tam nagrywałam jakiś filmik. No ale takie drzewko to musi być dobre kilka lat. No i drzewko oliwne jest nieśmiertelne, bo są drzewa oliwne, które mają ponad 3000 lat. Jeszcze Wam tak wrzucę na ten zamek. Będę szła i będę z Wami rozmawiać. Idę w stronę sklepu, który tutaj jest u nas. Muszę zrobić małe zakupki no i wiadomo, że wezmę się za obiad, a później za moje przypomnienia. Na zakończenie tego mojego filmiku powiem Wam jedno. Jestem bardzo zadowolona, że mieszkam we Włoszech, że przez 360 dni mam piękną pogodę, że mogę pojechać sobie nad morze, że słyszę język włoski, piosenki włoskie, które kocham, jedzenie, które kocham. No po prostu wszystko kocham. I ja w ogóle kocham życie. No o tak powiedzmy. Ja kocham życie i nawet jak mieszkałam z moim mężem Włochem w Polsce, to też byłam zadowolona. Także na zakończenie Wam powiem, trzeba się cieszyć każdym dniem, w każdym miejscu, gdzie się znajdujemy i doceniać wszystko to, co nas otacza, czyli niebo, słońce, ptaszki, drzewa, ludzie, wszystko.
Wszystko, wszystko. Wtedy przeżyjemy to nasze życie tak fajnie. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam Was serdecznie ze słonecznego Rzymu i widzimy się na jakimś filmie kulinarnym. Pa!